11 listopada, święto niepodległości. Ja dzisiaj ruszyłem po 6 z Brzezin w kierunku Murowańca. W Brzezinach było kilka stopni poniżej zera. Dzisiaj mam w planie zakończyć projekt Orla Perć odcinkiem od Skrajnego Granatu do Przełęczy Krzyżne. Z 15 po 7. Widoki już przepiękne. Od lewej strony Żółta Turnia, tam dalej Kościelec, Świnica i za drzewami Skrajna Turnia i Pośrednia Turnia. Jest godzina 8. Ja właśnie ruszam z Murowańca w kierunku Czarnego Stawu Gąsienicowego. Ja już zaraz dochodzę do kotła poludowcowego z Czarnym Stawem Gąsienicowym, a po lewej ciekawostka, kamień Karłowicza upamiętniający jego śmierć pod lawiną w 1909 roku, która zeszła z małego Kościelca. A tam widać już ludzi, którzy wychodzą na mały Kościelec, a nawet już tam na szczycie Kościelca ktoś jest. Za parę minut dochodzi 8:30. Ja jestem nad Czarnym Stawem Gąsienicowym. Niebieskim szlakiem cały czas idę wokół Czarnego Stawu, który już zaczyna zamarzać. Kościelec z tej strony wygląda naprawdę imponująco. Ja odbijam teraz w lewo na żółty szlak, który mnie tam prowadzi do góry na Granaty. Większość osób, które spotkałem na szlaku, poszła prosto niebieskim szlakiem, pewnie w kierunku Zebratu, a ja tymczasem żółtym szlakiem trawersuję zbocza Żółtej Turni, żeby za chwilę skręcić w lewo i już bardziej stromo piąć się do wierzchołka Skrajnego Granata. Jest pierwszy lekko wspinaczkowy fragment. Wreszcie ze słoneczka. Jest Skrajny Granat. Skrajny Granat. Przepiękna pogoda, widoki cudowne. Ja idę w tamtą stronę. Ostatnią częścią Orlej Perci w kierunku Przełęczy Krzyżne.
dość kruchym terenem obniżam się do Granackiej Przełęczy, po czym będę trawersował lekko Orle Turniczki, a tam dalej Orle Baszta. Granacka Przełęcz. Łańcuchy się przydają czasem. Jest druga i ostatnia drabinka na Orlej Perci. Nie tak słynna jak ta na Koziej Przełęczy, ale też ciekawa. Z cienia wyszliśmy do słońca. Teraz będę trawersował południowe zbocze Orlej Baszty. Orla Baszta tutaj. Przepięknie wyglądają granaty z tej strony. Tu nam się wyłoniło schronisko w Dolinie Pięciu Stawów. Znowu się obniżam. Tam dalej kolejny szczyt dzisiaj, Mała Buczynowa Turnia. Znowu wchodzimy do cienia. Dość kruchy teren. Trzeba uważać.
znowu się obniżam. Znowu kruchy teren w kierunku Buczynowej Przełęczy, a za Buczynową Przełęczą będę się znowu piął do góry na Małą Buczynową Turnię. Stromy kominek w kierunku Małej Buczynowej Turni. I jeszcze jeden kominek w pełnym słońcu, ubezpieczony łańcuchami. Łańcuchom nie ma końca tutaj. Mała Buczynowa Turnia. Ostatni trawers dzisiaj. Trawersuję Kopy nad Krzyżnem. Projekt Orla Perć 2024 zakończone na Przełęczy Krzyżne. Teraz mnie czeka mozolne zejście przez halę gąsienicową do Brzezin.
czasu przeszły w kierunku Krzyżnego. Teraz kontynuujemy stąd. Zrobiło się pięknie słonecznie. Zresztą między żółtą turnią a granatami słońce na chwilę się przedostało. Cały czas schodzę do Leszczyca. Teraz czerwony staw. Czekała mnie tutaj taka mała niespodzianka. Ogrodzony potok do przejścia. Ale po kamyczkach delikatnie, suchą stopą się udało. Już przedostałem do doliny Gąsienicowej. Teraz muszę podejść pod Murowaniec i stamtąd już prosto utwardzoną drogą w kierunku Brzezin. Ostatni etap, zejście z Murowańca do Brzezin. Za godzinę powinien być już przy samochodzie. Jest znowu do Brzezin. Zegarek pokazuje mi 25 km, prawie 1600 metrów przewyższenia i czas całkiem niezły, 9 godzin 40 minut od parkingu do parkingu. Przerwamy na jeden.